the battle to them. Siemano gracze Rise of Kingdoms. Dzisiaj wbijemy sobie na parę królestw, przyjrzymy sobie jak im tam idzie ich KVK, między innymi 3080, 3025. Też przyjrzymy sobie jak tam idzie 3379, 2906, 3308, 1079. No tym królestwom, którym się w ostatnim czasie dość mocno przyglądam, jeżeli chodzi o migrację do nich. A także zobaczymy sobie, co może słychać u Królestw 2205, u 1958, może u Smurfów 2653. Ogólnie taki przegląd KVK. Ostatnio miałem dla was już nagrany nawet filmik obrobiony, tam z pas 7, gdzie nawet tam troszeczkę byłem, pograłem na jednym z kadeków, lecz po prostu nie starczyło mi czasu, żeby go wrzucić wam i nie będę ukrywał, wziąłem i go po prostu odpławiłem, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, że wam wypuszczał filmik na temat KVK, gdzie już są oni w Kingslandzie, więc stwierdziłem, że lepiej, żebyśmy sobie zobaczyli na żywo, jak to u nich wygląda i z tego, że wam wypuścił filmik. Osobiście tutaj jak przeglądałem wcześniej te królestwa, tak, czy 080, no to tutaj... Tak, tutaj dalej jestem, przepychanie się. Tak, flagi pierwszą wiem, że tutaj spalili, teraz druga tu się pali. Wiem, że też tutaj bardzo ładnie popalili. No jak widzicie, tutaj 3080 sobie bardzo ładnie radzi. Ich sojusznik widzę, że też prawą stronę wyciska. Może być tak, że oni to dzisiaj zamkną. W dzień, kiedy wyszedł Kingsland. Jak sobie tu popatrzymy na te flagi, no to tutaj to jest mocno do przyciśnięcia i tutaj do wypchania ich jakby w ogóle z tego Kingslandu. Tutaj jak tylko zamknę ten Kingsland, to potem pewnie będę tylko wypychać ich dalej z tego Kingslandu. Zresztą ja tutaj miałem przyjemność troszeczkę być na tym KD, no to powiem ofem, że tu no, grywalność i ogólnie chłopaki tutaj mają takie, jakby tak powiedzieć, ogar i naprawdę fajnie tutaj im to współgra. Więc mi się zdaje, że tu naprawdę będzie dużo zabawy i dużo walki na plus dla nich, więc 3.080 moim zdaniem jak najbardziej na plus tutaj tą strefę. Zresztą tutaj teraz mamy chyba jeden współczynnik, gdzie wszyscy walczą. Tam były przynajmniej dwa rozbite, można było sobie zobaczyć jak jedna strona tam dwóch kampów walczy i druga, to mamy teraz wszystko w jednym. Jeżeli chodzi o takie zestawienie KP. Zobaczmy sobie na 3.025 jeszcze. Oni ogólnie zagrali ostatnio bardzo fajne rzeczy, bo ja to, kiedy oni tam, nie wiem czy widzieliście filmik, który nagrywałem ostatnio, jak ja walczyłem, to też nagrywałem, chwilkę wpadłem do nich na KVK. Oni tam zrobili parę fajnych myków, tutaj pozrzucali forty i jakby tak zaczęli wybijać ich od tyłu. Więc nie wiem, czy tutaj to tak mamy. Tak, tu jest ten fort chyba zrzucony, jak dobrze pamiętam. Wiem, że tutaj po tej stronie jakoś ten fort zrzucili i oni nie, od tej strony rzucili te forty i tutaj sobie poprzejmowali już tą. Wiesz, oni tutaj bardzo fajnie to cisnęli. No a w tym momencie, jak zobaczymy na Kingsland, no to sojusz jakby tak tutaj, gdzie jest 3.025, ten fioletowy ciśnie mocno. Tutaj tą stronę, gdzie był Snow po prawej stronie. Widzimy, że czyste tutaj kapeki ciśnie, tak samo Nero. Też tutaj chłopaki dają radę. Tu jakby tak widzicie, próbują ich wyciąć totalnie. Flagi się palą od Kingslandu. Też od Ziga, żeby byli odepchnięci tutaj. Zieloni to byli tam, gdzie było tam gdzie gra 2-4-2-6 od Bezy, z którą nagrywałem filmik. Tutaj widzę, że też swoją robotę mają do wykonania i też ją wykonują, bo próbują wypchać totalnie te żółtych z góry. Jeżeli chodzi znowu tutaj gdzie KD, gdzie jest no to najwidoczniej chyba tutaj ten temat zostanie szybko skrócony. Chociaż jeszcze nie powiedzieli chyba ostatniego słowa, ale może tak być, że no 3.025 wygra KVK i coraz bardziej do tego dążą. Ja to tak widzę i mi się zdaje, że naprawdę fajnie im tutaj to wszystko współgra, więc możemy powiedzieć ofem, że jest nieźle. Przejdźmy sobie dalej. Tam mieliśmy 3.379, no i tutaj będzie troszeczkę więcej z przeglądania.
Ponieważ tutaj te KVK, jak wyglądałem, jest dość mocne i tutaj jest troszeczkę coś, co się zdziwiłem na starcie. No jakby tak powiedzieć, no dwa jakby imperia sobie tego Ziga zabezpieczyły. Bo jak wiemy, no to 1.079, czyli ta niebieska strefa, strona, jest razem z tutaj, jasno niebieska strefa, przepraszam was za mój kaszel, jest z tutaj tą jasną, czy ciemno-niebieską w koalicji. Walczą przeciwko tutaj zielonymi i czerwonym flagom, czyli między innymi przeciwko 2.638 i 3.3080, czyli dwóm w sumie imperiom. No i oni tutaj próbują się dość mocno wybić w tej strefie, żeby wepchać się do tutaj do Ziga. Akurat tu nie uważam, żeby 1.079 jakoś bardzo przycisnęło i tutaj Imperium wypchnęło. Wiem, że tam palili parę razy flagi, ale no tu będą mieli bardzo ciężki orzech do zgryzienia, żeby to i tutaj jakoś wypchać z tej strony. Tylko niby flagi gdzieś tam mają, tak? Lecz tutaj no dużo pracy przed 3379 2906, żeby wypchać tutaj to ruskie KD 2638. Wygrali, faktem, że wygrali zonę piątą, ale no tutaj ten Kingsland może być naprawdę gruby i ciężki do przeforsowania. Tutaj nie. Phoenix. 2906. No, nie będę ukrywał, tu te bale wyglądają bardzo mocno, ale te KVK się tak długo szybko nie kończy. Jeżeli 1.079 i te królestwa, które są z nim po tej stronie, nie pękną i będą robić dalej presję na 3308, no to mi się zdaje, że tutaj ta strefa będzie jeszcze bardziej otwarta do walki i będą próbować się tego Ziga nie oddać. No i jest tutaj moim zdaniem, jest to mocno zabudowane. Bardziej o 3308, no ale tutaj ta strefa, gdzie jest 2638 jest szansa, żeby się tu dopchać. No, widać, że po naszym KVK, które wygrali, bardzo mocno się wzmocnili, jeżeli chodzi o konto. Podsumowanie. Ok, same widzę, że tu ciśnie Tutong, z którym walczyłem na ostatnim KVK. No i Putin standardowo w topce. Dużo tu walk. No, bardzo fajne KVK, ale bardzo niszczące, nie? Surowcowo speed-upowo, bez dwóch zdań. Zobaczmy sobie na 2205, jak tam u nich, bo dawno u nich nie byłem. Też się nikt tam nie odzywał jakoś bardzo w ostatnim czasie. Więc zobaczmy 2205. Oni tutaj wylądowali w KVK. Są jako ogień, ok. Teraz mówię, że nie wiem z kim są, więc ja tylko będę przeglądał się, jak tutaj idzie na mapie. No ale tutaj nie wiem, czy oni mają tu jakąś koalicję z tą prawą stroną. Nie, tu mają koalicję. Porty. A tu tą stronę wygrali. Tak? 2205. Najwidoczniej widać z tego, co widzę, to 2205 tutaj tą stronę wygrało. No, czyli jest fajnie. Czyli tu jest ok, czyli wygrali Z5. Tu mają tą wspólną koalicję, czyli grają jakby tak tutaj lewo na prawo i oni grają co? Tide of War, tak jak ja. Tak. Grają lewo na prawo. Tutaj znowu ta prawa strona, czyli ci woda przegrała z wiatrem. Tutaj a Ziemia znowu przegrała z ogniem. Tak to wygląda według mojej analizy. Fajnie, że tutaj zobaczymy sobie tylko, czy mieli jakieś tutaj walki, pokazywane walki. Mamy, były tam jakieś, nie mam danych, ale okej. Oni pewnie walczyli wtedy, kiedy ja walczyłem, więc nawet nie miałem tutaj poglądu. Zobaczmy sobie jeszcze na 1958. Nie wiem, czy oni skończyli KVK, czy nie. Wiem, że oni chyba wygrali swoje KVK i kolejną gwiazdę zdobyli, więc Nosfer graty. Bo wiem, że tam chyba swoje KVK wygrali. Teraz 1958.
1,9,8. Prawa strona. No tak, mają Ziga. Więc oni raczej do końca tego Ziga będą trzymać. Grali KVK. Wiesz, to jakoś się chyba już dogadali? Nie, bo to jest więcej kampów. To są 3 kampy mogą być do Ziga, bo są 3. Zgadza się. No, ale tutaj widać, czyli oni tutaj mieli sojusz. Prawa strona z tą lewą. I zieloni byli tu na. No i fajnie. Fajnie, naprawdę. Gwiazda, że im wpadnie. Dobre. To będzie chyba już druga, trzecia gwiazda? Zaraz zobaczymy. Trzecia gwiazda. To ładnie. Fajnie, że ekipie, nawet na tych niskich seedach, fajnie, że idzie, że walczą, że rozwijają konto. Naprawdę super. Zobaczmy sobie jeszcze 2877, które ostatnio coś siedzi cicho też. Mieli mi tam dawać jakieś informacje, ale nie wiem, czy oni nie grają KVK w takim samym momencie, kiedy ja. Zobaczmy sobie tutaj po prawą stronę. Oni chyba na burzę manewrów szli, jak dobrze pamiętam. I tutaj co ta strefa już jest. Ta strefa ich, więc chyba też im dobrze poszło w tej piątej. Chcieli wygrać. I co, tutaj zostaje im ta i potem wchodzą. Bo burz manewrów masz Z5, bo tutaj jest to Z6, Z7. Tak? To traktowane jako jeden z dwa. Wyjęli i teraz wchodzą tutaj. Tutaj będą już walczyć z tymi, z którymi jakich mają przeciwników, czyli też. Czyli 2877 też im dobrze idzie. Nie wiem, jak burza manewrów działa, bo ja nie grałem KVK burzą manewrów, nie wiem, jak to wiecie, się te pasy otwierają, kiedy, co i jak, więc ja tu jestem do tyłu pod tym względem. Zobaczmy jeszcze 2653, bo wiem, że oni też tam mieli ciekawe KVK i oni są 2653 są, czyli lewa strona. Mieli tutaj. I od razu możemy zobaczyć, ale chyba wygrali nawet, to mi się zdaje, że wygrali tutaj ołtarz ciemności. Też mogę się coś mylić, ale widzę, że tutaj ekipa dość mocno cisnęła. Wiem, że Papa, Uszczycon, Mighty Thor są tam w topie. I fajnie, że te walki tak wyszły, kiedy oni to walczyli. To trwania 7 godzin na ołtarzu, a może wcześniej zaczęli i potem się jeszcze bili potem. A może czasem tak też jak bywa. Ale fajnie, że tutaj powalczyli. Mi się zdaje, że ołtarze grali. Według jak patrzę na topkę tutaj, to widzę, że większość jest 2-6-5-3. Ale fajnie. Strefa widzę, że jak oni tu mają rozstawienie na mapie. Ja mówię, nie wiem, kurczę, i ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, ale fajnie, że Merwy tutaj swoje też są jakieś piętno odczułem, tym bardziej, że ostatnio wygrali KVK, więc miło. No i co? Przejrzeliśmy w sumie takie wszystkie, co chciałem przejrzeć kadeki, tak najbardziej w ostatnim czasie. Wiemy, co się dzieje na 3.080, wiemy, co się wygląda na 3.025. 3.080 ma szansę na gwiazdkę, 3.025 mi się zdaje, że raczej zdobędzie gwiazdkę. Jak tam na tych niszczycielskim KVK, gdzie gra Jebaka i Andrzej i reszta ekipy, no to tam zobaczymy, ale tam będzie jeszcze to dużo walk, więc nie chce mi się wierzyć, że tutaj oni odpuszczą, bo 2.906 czy 3.58 czy 3.79 to są mocne KD. No ale też nie walczą na jakiej byle Lloydków, no bo 2.638, 2.217, 1.881 to też są mocne KD. No tutaj wiem, że dużą różnicę 2.469 czy 3.08 będzie robiło największą różnicę w tej Mercy, czy Mercy Wessexie.
na 1.079 wygląda troszeczkę tak, jakby tak, wiecie, był przyhamowany moim zdaniem, albo po prostu w pewnym momencie nie mieli takiej przewagi na 3.080 i ekipę. Ale fajnie, że tutaj podsumowaliśmy to z KVK. Mam nadzieję, że kiedy KVK się skończą, to nagramy jakiś tam, wiecie, odcinek oddzielny a propos tego, co tam się podziało. No i mam nadzieję, że dużo gwiazd dla Polskiej Królestw, nie? Dzięki, że jesteście, dzięki, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas się rozwijamy. Mam nadzieję, że te filmiki będę wypuszczał w miarę płynie przez cały czas. Niestety ostatnio tak z chorobą to ciężko było, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze, więc trzymajcie się, na razie. Elo.